Cześć, witajcie. Tym razem nietypowa jak na ten kanał wycieczka. Zabiorę Was do wielkiego domu towarowego, amerykańskiej sieci Costco. Dlaczego skusiłem się na odwiedzenie tego sklepu? Powodów jest kilka. Po pierwsze, sama ciekawość. W takim sklepie jeszcze nie byłem. Po drugie, chciałem sprawdzić, czy faktycznie jest tam tak tanio, jak piszą w internecie. Ponadto chciałem zobaczyć, jaką gamę produktów oferuje gigant z USA i czy wśród nich są te amerykańskie. Byłem również ciekaw, w jakim stopniu za niskimi cenami kryje się pułapka zakupów, czyli wielkie opakowania, gigantyczny wózek, do którego wstyd włożyć jedynie kilka bułek. Zanim wejdziemy do sklepu, kilka informacji o całej sieci. Firma zintegrowała modele hurtowy i detaliczny w sposób, który jest dziś specyficzny szczególnie dla rynku amerykańskiego. Przychody Costco w 2020 roku wyniosły ponad 166 miliardów dolarów, a zysk netto przekroczył 4 miliardy dolarów. Firma zatrudnia globalnie ponad 270 tysięcy pracowników. Costco posiada już własne placówki handlowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Islandii oraz Francji. Nie są to może liczby imponujące, zważywszy na fakt, że w skali globalnej firma zarządza siecią 804 magazynów, spośród których 558 działa w rodzimych Stanach Zjednoczonych, a 103 w Kanadzie. Oprócz wspomnianych krajów, Costco obecnie jest także w Meksyku, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Australii i Chinach. Firma prowadzi sieć sklepów magazynowych, w których zakupy można zrobić na zasadzie przywileju członkowskiego. Co to znaczy, opowiem za chwilę. Wejdźmy najpierw do sklepu. Przy wejściu wita nas pracownik, któremu należy okazać kartę członkowską, by wejść do środka. Już na samym początku miłe zaskoczenie i sygnał, że nie jest to zwykły hipermarket. Dlaczego niezwykły? Czy znacie jakiś sklep wielkopowierzchniowy sprzedający Transformersy tej wielkości? Cena tego Bumblebee to jedynie 199 999 koron. Co on potrafi? Nie wiem, ale przyciąga uwagę. Idąc dalej, mijamy sprzęt RTV i AGD. Ceny nieco niższe niż w branżowych marketach. Ktoś mógłby powiedzieć, że wybór nie jest zbyt szeroki, jednak należy pamiętać, że jest to jedynie dom towarowy, a nie MediaMarkt czy inny tego typu sklep. Mówiłem o przywileju członkowskim, czyli w skrócie o karcie klienta. Aby móc dokonywać zakupów w Costco, należy wyrobić sobie taką kartę. Ta przyjemność kosztuje 500 koron i upoważnia nas do zakupów przez rok. Samo uzyskanie karty jest bardzo proste. Logujemy się na stronie marketu, wypełniamy odpowiednie dane adresowe i płacimy wymaganą kwotę. Tę czynność możemy wykonać w domu lub na tablecie, tu na miejscu. Po dokonaniu wpłaty otrzymujemy kod QR, z którym musimy podejść do recepcji. Tam, po okazaniu dokumentu tożsamości i wspomnianego kodu, personel robi nam zdjęcie i po chwili trzymamy swoją kartę w ręku. Teraz możemy korzystać z oferty marketu. Sklep potrafi zaskoczyć swoją ofertą, choćby ten kącik. Drogie firmowe zegarki oraz równie droga biżuteria eksponowane są w specjalnym regale wykonanym z antywłamaniowego szkła. Zastanawiam się, czy jest popyt na takie produkty w tego typu sklepie. Kto wydaje kilkadziesiąt tysięcy na biżuterię w takim magazynie? Pewnie są klienci, którzy tu kupują takie rzeczy. Costco w tym temacie ma pewne doświadczenie. W końcu mają ponad 800 sklepów. W
sumie to bogata oferta produktowa i niskie ceny mają ściągnąć tu klientów. Muszę przyznać, że jest wiele artykułów, które zaskakują swoją obecnością w tym specyficznym domu towarowym. Wielkogabarytowe produkty nie są tu rzadkością. Idąc po szynkę czy jabłka, możemy wyjść, a raczej wyjechać ze sklepu z siłownią, bramką do hokeja, koszem wolno stojącym do koszykówki, placem zabaw dla dzieci, szopą, pontonem, zjeżdżalnią czy piecykiem elektrycznym, nie mówiąc już o takich rzeczach jak zestawy ogrodowe. Jak już wspomniałem, o szynce i jabłkach sprawdzimy, jakie artykuły spożywcze oferuje Costco. Cebuli nie mogło zabraknąć w tym filmie. Wchodzimy do chłodni, w której znajdują się świeże owoce i warzywa. Jest tu naprawdę zimno. Produkty pochodzą z różnych części świata i pakowane są w dość spore opakowania. Ceny wydają się umiarkowane. O, grzybki halucynki, proszę bardzo. Tuż obok chłodni znajduje się piekarnia i ciastkarnia w jednym. Niestety, tym razem wymiotło niemal wszystko, ale na całe szczęście, kiedy byłem tu 2 tygodnie temu, zdołałem zrobić kilka zdjęć. Zobaczcie, jak to wyglądało. W dużych hipermarketach także sprzedawane są torty. Te najbardziej popularne ważą około kilograma i kosztują tyle samo, co ten w lodówce. Ile waży? Około 2,5 kg. Różnica chyba zauważalna. Nie tylko wyroby cukiernicze robią tu na miejscu. W markecie znajduje się również przetwórnia mięsa, kuchnia sushi, pizzeria i grill. Sami zobaczcie. Wszystkie wykonane tu wyroby na bieżąco uzupełniają lady chłodnicze. Od wyboru do koloru, jak kto woli. Lodówek jest tu więcej. Przekrój produktów bardzo szeroki. Od drobiu poprzez ryby, owoce morza, kiełbasy, także te o polskim rodowodzie, skończywszy na szynce iberyjskiej karmionej żołędziami. Ciekawe, czy tą biedną świnię karmiono żołędziami, czy może tylko nacierano szynkę? Może ktoś z Was wie? Dajcie znać w komentarzu.
Sery, owoce morza, lody i wiele innych, także tych szwedzkich, uzupełnia bogatą ofertę spożywczą. Wielu cen nie jestem w stanie porównać, gdyż nie mają odpowiedników w lokalnych sklepach. Jak już się trafi na podobny produkt na stronie porównującej ceny, to okazuje się, że to w Costco jest kilka razy większe. Tak, rozmiary opakowań w tym sklepie są iście amerykańskie. Na regałach wysokiego składowania znajduje się chemia gospodarcza i tu również rozmiary opakowań są ponadprzeciętne. Nawet taśma ostatniej, choć dla niektórych może i pierwszej potrzeby, w opakowaniach po kilkadziesiąt sztuk. Tu należy być uważnym i czytać oznakowanie. Może i cena zachęca do zakupu, jednak zamiast 3 listków okazać się może, że na rolkę nawinięty jest papier dwulistkowy. Przykra niespodzianka gwarantowana. W ogóle należy dokładnie czytać etykiety. Przy każdych zakupach należy kierować się rozsądkiem i faktyczną potrzebą, ale to już chyba każdy wie. Czy na pewno? W dziale odzieżowym można kupić ubrania kilku znanych marek, co z pewnością jest dużą zaletą, choć nie spodziewajcie się tu wielkiego wyboru. Obok ubrań jest dział z tekstyliami, pomiędzy którymi znalazło się miejsce na całkiem spore materace. Nie można zapominać o słodyczach ustawionych na paletach. Opakowania popcornu słusznych rozmiarów, tak po amerykańsku. Jest tu również sławna suszona wołowina, której fanem nie jestem. Z pewnością jest to jakaś alternatywa jako suchy prowiant lub przekąska, choć mam wrażenie, że po pewnym czasie zastąpią ten produkt bardziej szwedzkim. A może się mylę? Niedaleko kas jest kompleks z apteką, optykiem, punktem szczepień i badaniem słuchu. No, czego nie robi się dla kompleksowej obsługi klienta? W końcu jak przyszedł wydać tu pieniądze, to może skorzysta z innych usług. A jak o nich mowa, to jest tu również serwis wulkanizacyjny, w którym możemy zakupić opony i je od razu wymienić. Jest jednak pewne ale. W ofercie Costco wiodącą oponą jest Michelin, czyli opona z najwyższej półki cenowej. To trochę dziwi. Chyba się trochę czepiam, no ale dobra. To plus za możliwość zakupu opon i ich założenia, kiedy wszystkie warsztaty są zamknięte. Pewnie interesuje co niektórych, czy można tu kupić alkohol. W Szwecji licencję na detaliczną sprzedaż alkoholu mają jedynie państwowe sklepy Systembolaget. Costco to wyjątek. Jest taka możliwość, ale trzeba mieć specjalną kartę członkowską. Zwróćcie uwagę na młynki do kawy. Jeszcze 40 lat temu tego typu młynki stały w każdym sklepie PSS z połem w Polsce. Zapach świeżo mielonej kawy był jednym z lepszych wspomnień z tych sklepów. I od wspomnień o mielonej kawie przechodzimy do miejsca, w którym tej kawy możemy się napić. Możemy również zjeść pizzę, hot doga, a zresztą sami zobaczcie. Wychodząc ze sklepu, ktoś z personelu podchodzi do nas i sprawdza to, co mamy w wózku. Patrzy na rachunek i żegna nas serdecznie. Pora na podsumowanie. Costco może faktycznie zaskoczyć swoją ofertą. Jest tu wiele nietuzinkowych produktów, których w innych sklepach nie dostaniemy i nie chodzi mi tu o gramaturę opakowań. Są to produkty dedykowane dla tej sieci. Cała gama różnych działów produktowych, dobre oferty cenowe, jednak nie na wszystko. Własna piekarnia, masarnia, grill i kuchnia sushi mogą gwarantować świeże produkty.
To wielka zaleta. Ponadto wielkogabarytowe produkty, po które należałoby pojechać do specjalistycznych sklepów, mogą przyciągnąć klientów szukających okazji cenowych. Oczywiście nie wszystkie produkty są wystawione w niskich cenach. Te krajowe, czyli szwedzkie, nie różnią się zbytnio z cenami z największych sieci handlowych w tym kraju. Sklep ten otworzył się na różnego rodzaju klienta. Tego, który wie, po co tu przyszedł, tego, który poluje na niskie ceny, klienta w potrzebie i desperata. Jeśli chodzi o typowo amerykańskie produkty, te made in USA, to z przykrością muszę przyznać, że niewiele ich znalazłem, ale to specyfika rynku weryfikuje dostawców i potrzeby rynkowe. Z pewnością jest to bardzo ciekawy sposób na prowadzenie handlu i myślę, że Costco obroni się i zostanie w Szwecji na dłużej. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca filmu. Jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz pod filmem. Na moim kanale znajdziecie wiele filmów przybliżających Szwecję. Ciekawe miejsca, sztokholmskie metro, szwedzka policja i pogotowie oraz ciekawe historie i reportaże. To wszystko na kanale Kolory Szwecji moimi oczami. Dziękując za obejrzenie filmu, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.